Witam serdecznie u mnie w kuchni i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie ciasta z galaretką i z owocami. Już od jakiegoś czasu stoi u mnie w lodówce śmietana. 30 kończy jej się po prostu ważność, więc dzisiaj pomysł na właśnie ciasto, które będzie przekładane bitą śmietaną, a na wierzchu damy sobie potem galaretkę. Jakieś owoce wezmę mrożone. Najpierw zajmiemy się przygotowaniem, jak to się mówi, bazy głównej, czyli ciasta. Ja ciasto będę robić na bazie oleju, takie podobne do biszkoptu. Taki sobie przepis znalazłam i obmyślałam sobie po prostu plan taki, że upiekę to ciasto, przekroimy sobie go na pół, przełożymy sobie bitą śmietaną na wierzch, troszkę bitej śmietany, potem galaretka z owocami. Już Wam mówię, co będzie potrzebne. Potrzebuję 3 jajka całe. Są to jajka wiejskie. Jak nie macie, to wiadomo, musicie kupić w sklepie. Teraz się zaczęły kurki nieść, więc kto ma możliwość, to polecam kupno swoich po prostu jajek. Ja dostałam w prezencie od jednej z dziewczyn. Ona mnie ogląda, także serdecznie pozdrawiam. Jak to się mówi? Jajeczka od szczęśliwych kurek. I dzisiaj właśnie część zostanie wykorzystana do tego ciasta. Także osobę, dziewczynę, od której są jajeczka. Zobaczcie, jakie one ładne, fajne, kolorowe. Pozdrawiam serdecznie. Nie będę tutaj już mówiła po imieniu i w ogóle. Także ona na pewno będzie wiedziała. Także one dzisiaj będą wykorzystane do ciasta. I tak, potrzebujemy do tego, tutaj widzicie, mam aromat. Ja mam tych aromatów dużo, bo kiedyś dostałam od Wicki, więc wykorzystuję rumowy. Jak nie macie, to dajcie inny. Łyżeczka tego aromatu tutaj jest mniej więcej, lub cukier wanilinowy. Mamy tak 1/3 część szklanki zwykłego oleju, szklanka 250 ml, czyli 1/3 część, 1/3 szklanki, pół szklanki zwykłego cukru i ten cukier będę właśnie miksować z jajkami. Do tego, do ciasta oczywiście. Ciasto w przepisie docelowo ma być jasne, ale że ja będę dawać bitą śmietanę, bo to jest ciasto takie pod owoce kładzione na wierzch, ale ja sobie obmyśliłam inny plan. Docelowo dałam właśnie taki zamiennik, można powiedzieć, kakao. Też kiedyś od Wicki dostałam, ale jak macie zwykłe kakao, to zwykłe kakao. Także mówię się, łyżka kakao, szklanka 250 ml mąki pszennej i kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia. Tutaj mam galaretki czerwone, wiśniowe. Może wiśnie wezmę, jak mam z zamrażarki, jak galaretki wiśniowe. Myślałam o malinach, ale galaretki wiśniowe to może wezmę wiśnie. Ja rozpuszczę te galaretki, bo każda galaretka jest do rozpuszczenia w 2 szklankach, po prostu w 2 szklankach wody, czyli na pół litra. A ja mam tutaj 2 galaretki, czyli trzeba by było 4 szklanki wrzątku. Ja sobie rozpuszczę w 3 szklankach wrzątku, bo gdyby mi po prostu owoce puściły sok. I na gorącą tą galaretkę wrzucę sobie mrożone owoce. One mi się jednocześnie po prostu rozmrożą i też schłodzą mi galaretkę, ale to potem, jak się będzie piekło ciasto. Czyli tak, jajka sobie za chwilę wbijam do miski, wsypuję cukier, ubijam sobie te jajka, dodam potem olej i sypkie składniki. Przygotowałam sobie dużą blachę, bo chcę potem, żeby mi się ta galaretka zmieściła, ale jakbyście tylko piekli to ciasto i układali tylko owoce, to możecie wziąć na przykład blachę 26 czy 28. Nie wiem dokładnie, jakie wymiary ma ta blaszka,
ale chcę, żeby potem się ta galaretka tutaj zmieściła i troszkę tej masy będzie. Bite śmietanę po prostu ubiję z cukrem, pudrem, także nic takiego skomplikowanego. Także zabieram się za ubijanie jajek z cukrem, potem Wam pokażę, jak będą ubite i dodamy pozostałe składniki. Jajka z cukrem, jak widzicie, już mam zmiksowane. Wlewam sobie te olejek rumowy, fajnie to pachnie. Wlewamy sobie teraz nasz olej tutaj i za chwilę sobie będę dosypywała po łyżce dwie tutaj mąki z tym kakao i z proszkiem do pieczenia i całość sobie połączę na małych obrotach i wlewam po prostu do blaszki. No i już Wam pokazuję, jak to ciasto wygląda finalnie. Dosyć gęstawe. Ono takie za wysokie nie wyrośnie, bo ja wzięłam właśnie dużą blachę, ale mi na tym po prostu zależy, abym ja go mogła potem przekroić na dwa placki, bo dojdzie sporo masy, jak mówiłam, dojdzie galaretka, żeby mi się to wszystko zmieściło. Wedle przepisu mam niby 35 minut w 170 stopniach czas pieczenia, ale jak ja mówię, czas pieczenia zawsze jest umowny, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Sprawdzamy suchym patyczkiem, czy jest tu pieczone, czyli mogę Wam tak naprawdę po upieczeniu powiedzieć, ile to ciasto się piekło. Ja Wam na razie mówię, ile docelowo w przepisie, także ja sobie wlewam zaraz to ciasto, nagrzewam piekarnik i widzimy się po upieczeniu, a ja po prostu zagotuję wodę na te galaretki, pójdę poszukam owoców, jak się uda właśnie znaleźć wiśnie, to wezmę wiśnie, a jak nie, to maliny. Tutaj teraz ze mną są te, tak Wam pokażę przy okazji, kwiaty w kuchni, bo musiały niestety uwolnić miejsce na rozsady, także tutaj mamy taki design z kwiatami doniczkowymi. Dobra, ale to nie o tym. Nalewamy to ciasto, nagrzewam zaraz piekarnik, a ja w międzyczasie właśnie rozpuszczę galaretki, no i oczywiście będę się brać za przygotowywanie, moi drodzy, obiadu, jak codziennie. No, także to na tyle. Potem Wam pokażę, jak po upieczeniu to wygląda, bo myślę, że to już każdy sobie poradzi w miarę swoich możliwości. No dobra, to do potem. A i tak, a propos pieczenia, właśnie zapomniałam jeszcze dodać, że bez termoobiegu na środkowej półce funkcja góra, dół, czas pieczenia. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o warstwę tego ciasta, wyszła taka dosyć cienka warstwa. Zobaczymy, jak to wyrośnie. Jeżeli mi wyrośnie bardzo niskie, to plan będę musiała zmienić. Nie będę go przekroiwać, tylko wezmę przykładowo pół opakowania bitej śmietany, wyłożę na wierzch i zaleję galaretką. Zobaczymy, jak ono mi wyrośnie. Chyba, myślę, że przesadziłam z wielkością blachy, ale to się okaże, w jakim stopniu ono mi, to ciasto, wyrośnie, bo na razie jest tylko taka cieniutka warstwa na dnie. Także wiadomo, jak nie wyjdzie, żeby go przekroić, to po prostu damy na wierzch pół śmietany i galaretkę, także pokombinujemy. No, bo to takie ciasto, że tak powiem, wymyślone przeze mnie, tylko po prostu placek jest wzięty z internetu, przepis, a tutaj takie, z tego co akurat mam w lodówce. Dobra, to zobaczymy, jak wyjdzie finalnie. Więc tak, ciasto się już upiekło. Powiem Wam, że tak jak przewidywałam, ono nie wyrosło za wysokie. Ja go obkroiłam po bokach. Zdejmiemy sobie. Wyrosło w ten sposób, także nie ma opcji, żebym ja go przekroiła. Ja po prostu pozbędę się tego papieru. To sobie umyję, ale to nam będzie potrzebne potem. Odwrócę na drugą stronę, niech ono ostygnie. Potem normalnie włożę w tą blaszkę. Tutaj gdzieś tak mi troszkę się krzywo upiekło, ale to się wszystko na masie zrówna. Wyłożymy masę, damy owoce i zalejemy
galaretką. Galaretki jeszcze nie zrobiłam, bo zajmuję się w tej chwili obiadem, także to ciasto myślę i tak dopiero będzie na jutro, bo galaretka się musi dobrze stężyć, a już jest po południu, mimo że jeszcze się dosyć ładnie widać. Także ja tutaj zaraz odwrócę, niech ono sobie stygnie i będę czekała, aż ostygnie, zjemy obiad i będę tą galaretkę rozpuszczać i szukać tych owoców. Mam tutaj nalaną śmietanę 30, jednak wzięłam całą 500 ml lub 36 możecie użyć. U mnie taka łaciata. Tam dałam pod spodem jest 2 kopiaste łyżki cukru pudru. Będę to ubijać i żeby fajnie się wzmocniło, to dodam jeszcze, tutaj mam rozpuszczoną łyżkę żelatyny. Galaretki rozpuściłam przed chwilą w 3 szklankach gorącej wody. To potem tą galaretkę wleję do jakiejś salaterki, zaleję owoce. Jeżeli znajdę wiśnie, jak mówiłam, to będą wiśnie. Zabieram się za ubijanie śmietany na sztywno. Pod koniec dodam tą żelatynę i wyłożymy na ciasto. Ono już ostygło. Ciasto ostygło. Jak widzicie, ja je odwróciłam tym, co było do dołu. Dałam do góry. Śmietana ubita, dodałam tą żelatynę. Wykładam sobie tutaj na ciasto. Wstawiam do lodówki, niech to sobie tężeje i idę szukać tych owoców. I tak się prezentuje po wyłożeniu tej bitej śmietany i teraz to wstawiam do lodówki. Czyli tak, galaretki sobie wlałam tutaj, jak widzicie, do miski. Znalazłam pół tutaj takiego opakowania z margaryny tych wiśni drylowanych. I tak się zastanawiałam, czy wziąć te wiśnie, czy wziąć maliny. Może tam gdzieś tych wiśni więcej jest, na tej dużej pewnie zamrażarce gdzieś pod spodem, więc tak, tutaj jest taka połówka tego opakowania tych wiśni. To za chwilę wrzucę na tą gorącą galaretkę, jednocześnie te wiśnie się ogrzeją i rozmrożą i ochłodzą galaretkę. I tutaj taka resztka też borówki, także te borówki i te wiśnie tutaj zaraz wrzucę. Taka mieszanka będzie. I niech to stoi. Jak to już tak będzie lekko tężejąca galaretka, jak dobrze ostygnie, to ja ewentualnie ją wstawię do lodówki, żeby ona mi szybciej stężała i wtedy sobie zalejemy na tą bitą śmietanę. Taka mieszanka. Troszkę borówek, troszkę wiśni. Oczywiście jak wy macie inne mrożone owoce, możecie użyć innych mrożonych owoców, możecie użyć jakichś owoców świeżych, opcjonalnie owoce z kompotu, tylko trzeba je dobrze odsączyć. Także już wasza dowolność. Ja używam tego, co mam. Mam trochę tych mrożonych owoców, więc trzeba to wykorzystywać. No dobra, to zaraz tutaj wrzucam te owoce, pokażę wam, jak to będzie wyglądać. Już wam pokazuję, jak to wygląda po wrzuceniu tych owoców. Prezentuje się tak, nawet fajnie to wygląda połączenie tej borówki z wiśniami. Te owoce schłodziły mi całkowicie galaretkę, więc ja sobie ją już spokojnie mogę wstawić do lodówki i trzeba pilnować, żeby za bardzo się nie zgęsła, żebyśmy byli w stanie ją po prostu wylać na ciasto, żeby była lekko tężejąca. Także teraz tylko pozostaje czekać i widzimy się przy efekcie, już można powiedzieć prawie końcowym. Nalejemy tą galaretkę na ciasto. Jak ona się stężeje, to zobaczycie, w jakim stopniu ona ma się stężyć. Także ja wstałem do lodówki i będę pilnować i potem ją wylejemy na bitą śmietanę na cieście. Więc tak wygląda galaretka. Już wam pokazuję, ona już połowicznie stężała. Ja zaraz ją wyleję na moje ciasto i oczywiście powędruję do lodówki do całkowitego stężenia.
I tak się prezentuje wylana galaretka już na ciasto i teraz czekamy, aż całkowicie stężeje i będziemy później próbować. Więc tak, moi drodzy, wygląda ciasto już. Galaretka się całkiem stężała, jest dosyć późno, ale chciałam Wam dograć i mam wieczorem czas, więc Wam ten film zmontuję. Obkroiłam sobie nożem w koło, żebym mogła po prostu blaszkę otworzyć. Przygotowany talerz do oczywiście testowania. Myślę, że ładnie wygląda ta galaretka z tymi owocami i zaraz otworzę i zobaczymy. No i tak wygląda z boku po zdjęciu rantu. Jak mówiłam, początkowo był plan, że ja to będę na pół przecinać, ale ciasto to zbyt mi słabo wyrosło, bo wziąłem dużą właśnie za szeroką blaszkę. Bałam się, że mi się te galaretki nie zmieszczą, ale myślę, że jak najbardziej będzie ok. Czyli jest tutaj to ciasto, jest ta masa śmietanowa i mamy galaretkę i zaraz spróbuję ukroić kawałeczek. No i zobaczcie, jak ona wygląda po ukrojeniu. Myślę, że jest jak najbardziej ok. To lepiej jak galaretka. No troszkę ta masa śmietanowa słabo się stężała, ale myślę, że i tak na pewno będzie pyszne. Tutaj stoi ta pozostała część tego ciasta. Na pewno będzie pyszne. Ja sobie za chwilę jakąś fotkę pyknę i zaraz do Was wracam, będziemy próbować. No dobra, moi drodzy, wracam do Was z powrotem. Fotki porobiłam, więc teraz co? Jak to się mówi? Chwila prawdy, trzeba spróbować. Fajne. Powiem Wam, mimo kombinowania takiego, trochę przeze mnie, ciasto jak najbardziej ok. Więc jeżeli chcecie przykroić to ciasto i przełożyć go masą, musicie wziąć mniejszą blaszkę. A jak chcecie zrobić taką wersję jak ja, ciasto, bita śmietana i galaretka, to możecie upiec w takiej większej blaszce. Mimo że plan był inny, bo chciałam, żeby właśnie to ciasto można było przekroić na pół i przełożyć, ale myślę, że efekt końcowy i tak jak najbardziej wyszedł ok. Najważniejsze, że wyszło smaczne. Nic się nie zmarnowało. Ciasto będzie do pojedzenia. No będzie na kilka dni. Taka blaszka ciasta. Moi chłopcy bardzo lubią ciasta z galaretką, także no cóż. Na tyle chyba, nie? Jeszcze raz tutaj. Na koniec. I co? Do usłyszenia.